Od niewielkich bombli gorącego gazu, aż po ogromne plamy rozmiarami większe od Ziemi. To wszystko zjawiska, jakie możemy zobaczyć na powierzchni Słońca. W tym programie sprawdzimy, co wiadomo na ich temat i w jaki sposób pomagają nam zrozumieć wpływ naszej gwiazdy na Ziemię. Zapraszamy na Astronarium. Jak wygląda powierzchnia Słońca? Spektakularnej odpowiedzi na to pytanie dostarczyły zdjęcia z nowego teleskopu słonecznego na Hawajach, opublikowane na początku 2020 roku. To najdokładniejsze fotografie Słońca w historii. Ten zdumiewający obraz to, mówiąc najprościej, bardzo duże zbliżenie na fotosferę, zewnętrzną powłokę naszej dziennej gwiazdy. Umownie mówi się, że to powierzchnia Słońca, ale ponieważ Słońce jest kulą gorącego gazu, to tak naprawdę nie ma powierzchni w ścisłym tego słowa znaczeniu. Fotosfera to miejsce, w którym atmosfera słoneczna widoczna z Ziemi przestaje być przeźroczysta. Pokrywa ją drobna, ziarnista struktura, przypominająca nieco gotującą się zupę, tak zwana granulacja. Na tych zdjęciach po raz pierwszy możemy ją zobaczyć w takich szczegółach. Ten niezwykły obraz powstał przy pomocy równie niezwykłego instrumentu. Nowy teleskop na Hawajach to największy na świecie przyrząd do obserwacji Słońca. Jego średnica wynosi aż 4 metry. Takie zwierciadło wycelowane w Słońce wymaga bardzo skomplikowanego chłodzenia, aby zwyczajnie nie spalić całej podłączonej aparatury. Dlaczego naukowcy podejmują jednak aż takie wyzwania, aby obserwować powierzchnię Słońca? Okazuje się, że właśnie tam znajdziemy wiele ciekawych zjawisk, które mogą świadczyć o tym, co dzieje się z naszą gwiazdą. Przekonajmy się zatem, co tak naprawdę widać na tych zdjęciach i co jeszcze może nam pokazać słoneczna fotosfera. Czego możemy się dowiedzieć dzięki nowym, dokładniejszym obrazom Słońca? Z pytaniami na ten temat udajemy się do heliofizyków z Uniwersytetu Wrocławskiego. Jak tłumaczą, o tym, jak wygląda powierzchnia naszej gwiazdy, wiemy od dawna. Teraz możemy jednak zobaczyć o wiele więcej szczegółów. Na tym obrazie widzimy niewielki fragment powierzchni Słońca, który, jak widzimy, składa się z jaśniejszych obszarów i ciemniejszych przestrzeni między nimi. Te jaśniejsze obszary to jest granulacja słoneczna. Cała powierzchnia Słońca, całe Słońce to jest gaz, to jest plazma. Granulacja też jest zbudowana z plazmy i to, że widzimy jaśniejsze i ciemniejsze obszary, to wynika tylko z tego, że mamy różną temperaturę oraz być może różną gęstość. Te obrazy oczywiście są tak przygotowane, tak opracowane, że nam się wydaje, że te przestrzenie między granulacjami są całkowicie czarne. One tak naprawdę nie są wcale czarne. One mają temperaturę wyższą niż na przykład temperatura włókna żarówki. Natomiast w wyniku takiego opracowania obrazu nam się wydaje, że są to obszary ciemne. Rozmiar takiej granuli jest rzędu 1000 km, czyli dla porównania, jak na przykład państwo Francja czy może Polska zajmuje taką powierzchnię. Są to więc jak na skalę kosmiczną struktury nieduże, natomiast tutaj widzimy jeszcze o wiele drobniejsze struktury. Na przykład pomiędzy tymi granulami widać ciemne obszary, są to obszary chłodniejsze, dlatego świecą słabiej, są ciemniejsze, ale widzimy, że są to bardzo wąskie obszary. Ta szerokość tych obszarów to są setki czy 100-200 km. Ale to nie wszystko. Na tych obrazach widzimy też jeszcze mniejsze struktury, takie białe punkty, w których to pole magnetyczne, występuje silniejsze pole magnetyczne wychodzące, czy jakby
umownie mówiąc, przecinające umowną powierzchnię Słońca, czyli fotosferę. One mają rozmiary rzędu 30-40 km. Są to naprawdę już struktury o wielkości naszych województw czy nawet gmin. Także naprawdę widzimy już tak drobną strukturę na tej powierzchni Słońca, że wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości. Te drobne struktury na Słońcu nieustannie pojawiają się i znikają. Przyczyną jest zjawisko konwekcji, zachodzące pod powierzchnią Słońca. Konwekcja, przejawiająca się jako granulacja na powierzchni Słońca, bierze się z ruchów plazmy, turbulentnych ruchów plazmy, występujących pod powierzchnią Słońca. Ale te turbulentne ruchy plazmy biorą się z kolei z różnic w temperaturach. Jeżeli na przykład mamy fragment plazmy, jakiś blok materii, bańkę materii plazmy ogrzaną do temperatury wyższej niż otaczająca plazma, na taki element gazu plazmy działa siła wyporu. Siła ta powoduje, że ten element przesuwa się ku górze. Czyli konwekcja polega generalnie na tym, że gorące elementy gazu się unoszą ku górze, dochodzą do powierzchni Słońca, widzimy je jako właśnie centra komórek granularnych, natomiast potem w wyniku wypromieniowania i przewodnictwa plazma się wychładza, spływa w kierunku brzegów komórek granularnych i właśnie w tych obszarach ciemniejszych na granicach komórek ta plazma spływa w dół. Obrazy z Wielkiego Teleskopu Słonecznego na Hawajach pozwalają przyjrzeć się tym procesom dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej. Przygotowania do budowy podobnego instrumentu trwają także w Europie. Miałby on stanąć na Wyspach Kanaryjskich. Udział w tym przedsięwzięciu biorą również polscy heliofizycy. Jak mówią, może to być początek nowego rozdziału w badaniach naszej dziennej gwiazdy, tzw. mikroskopii słonecznej. Na czym polega unikatowość tak wielkich teleskopów? Po pierwsze, zmagamy się z gigantycznym strumieniem energii, który musimy odprowadzić z teleskopu, aby uchronić cenne instrumenty pomiarowe od po prostu usmażenia. Każdy z nas jako dziecko bawił się soczewką i wypalał dziury w kliszy fotograficznej. Oczywiście soczewka miała średnicę 2-3 cm. Pomyślmy, co się będzie działo, jeżeli średnica jest 200-krotnie większa, więc powierzchnia 40 000 razy większa, 40 000 razy więcej energii musimy odprowadzić. I dopiero takimi narzędziami posługując się, jesteśmy w stanie efektywnie zacząć badać, co tak naprawdę u podstawy atmosfery słonecznej się dzieje. Nasz kraj również uczestniczy w realizacji tego programu zarówno w warstwie naukowej, tutaj liderem jest Uniwersytet Wrocławski, jak i w warstwie technologicznej. Tu liczne firmy polskie będą uczestniczyły w wykonaniu poszczególnych elementów tego teleskopu. Pragnę zwrócić uwagę, że te badania mają ogromne znaczenie utylitarne. To znaczy nie tylko poznajemy ciekawy obiekt fizyczny, ale poznajemy również procesy, które wpływają na pogodę kosmiczną i na procesy geofizyczne, a więc ma to bezpośrednie przełożenie na łączność, komunikację, bezpieczeństwo narodowe. Ogromne teleskopy słoneczne mają wyjaśnić związek drobnych struktur na powierzchni Słońca z aktywnością naszej gwiazdy. Jej przejawy można jednak śledzić, obserwując także inne zjawiska. Plamy słoneczne, ogromne, ciemne obszary pojawiające się na tarczy Słońca. Ich wielkość potrafi wielokrotnie przekraczać rozmiary Ziemi. Tak naprawdę są to nieco chłodniejsze miejsca, w których silne pole magnetyczne hamuje konwekcję i zmniejsza ilość gorącej materii wypływającej na powierzchnię. Najciekawsze jest jednak to, że ich liczba zmienia się w nieprzypadkowy sposób. Obserwacje plam słonecznych dostarczyły dowodów na to, że aktywność Słońca podlega regularnym cyklom, powtarzającym się co mniej więcej 11 lat. Systematyczne obserwacje plam na powierzchni Słońca zostały zapoczątkowane od czasów Galileusza, ale pewna nowa jakość pojawiła się wtedy, kiedy Heinrich Schwabe ogłosił wyniki swoich obserwacji. I tu, tak jak to się często zdarza, jego zainteresowanie Słońcem wzięło się z zupełnie innej przyczyny. Mianowicie on poszukiwał hipotetycznej planety o roboczej nazwie Wulkan, która miała krążyć wokół Słońca jeszcze bliżej niż Merkury. Bardzo szybko uznano, że jedyną właściwie metodą detekcji będzie wyłapanie tego momentu, kiedy ta planeta przechodzi na tle tarczy Słońca. Nic z tego nie wyszło, ale ilość bardzo już wtedy systematycznych obserwacji plam spowodowały, że zgromadził bardzo interesujący materiał, który obecnie określamy mianem cyklu Schwabego. Krótko mówiąc, chodzi o to, że zaplamienie powierzchni Słońca jest nierównomierne.
rozkłada się w czasie w cyklu takim mniej więcej 11-letnim, czyli obserwujemy przejściowo koncentrację, wystąpienia dużej ilości plam, następnie ilość tych plam maleje, dochodzimy do fazy, kiedy na powierzchni Słońca nie widzimy żadnej plamy, po czym sytuacja się powtarza. Zauważono nie tylko cykliczność, jeśli chodzi o występowanie w czasie, ale o pewną powtarzalność co do lokalizacji plam na powierzchni Słońca w trakcie cyklu. To, co określamy współcześnie mianem diagramu wykresu motylkowego. Bo rzeczywiście, jeśli na osi czasu będziemy odkładać szerokość heliograficzną występowania plam, to wszystkie plamy zgromadzone na takim wykresie stworzą nam coś w rodzaju skrzydeł motyla. A więc prawidłowość jest następująca. Na początku cyklu plamy występują na wysokich szerokościach heliograficznych, 40-50 stopni. W trakcie cyklu na obydwu półkulach występowanie plam zbliża się do równika i w fazie schyłkowej to już jest dosłownie kilka stopni względem równika. Do badania liczby plam na Słońcu stworzono specjalną miarę, tak zwaną liczbę Wolfa. Do dziś jest to podstawowa metoda opisu cykli aktywności słonecznej. Żeby wyznaczyć taką liczbę Wolfa, musimy dokładnie zliczyć ilość plam, które w chwili obserwacji widzimy na całej powierzchni Słońca. Dodatkowo Wolf zauważył, że bardzo istotne jest grupowanie się tych plam. Czyli w liczbie Wolfa nie tylko uwzględniamy całkowitą ilość plam, ale dodatkowo jeszcze do liczby Wolfa dodajemy informacje o ilości grup plam, które w danym momencie widzimy i mnożymy tę liczbę przez 10. I to jest taki najbardziej podstawowy sposób wizualizowania zmian ewolucji pola magnetycznego na Słońcu. Od pewnego momentu te cykle związane z występowaniem plam na powierzchni Słońca były numerowane. Cykl o numerze 1 rozpoczął się mniej więcej w połowie XVIII wieku. W tej chwili znajdujemy się w takim okresie minimum aktywności. Zakończył się już praktycznie cykl numer 24. Spodziewamy się, że niedługo już powinny być takie twarde dowody na pojawienie się cyklu 25. Co ciekawe, obserwacje plam słonecznych pokazały, że aktywność Słońca podlega także bardziej długotrwałym wahaniom. Pojawiają się całe serie cykli słonecznych, wyjątkowo obfitych lub wyjątkowo ubogich w plamy. Nawet jeśli porównamy wykres liczby Wolfa dla tych 24 ponumerowanych, dobrze obserwowanych cykli, to już dostrzegamy dużą niejednorodność zaplamienia Słońca w poszczególnych cyklach. Domyślamy się, że ten mechanizm ma jeszcze co najmniej kilka dodatkowych reguł. Tutaj niestety pojawiają się problemy z odpowiednio długim zestawem obserwacji, żeby można było tutaj w jakiś sposób wnioskować o przekonywujących odpowiedziach. Niewątpliwie pewną charakterystyczną cechą aktywności naszego Słońca są okresy, kiedy właściwie nie obserwujemy zaplamienia powierzchni Słońca nie przez kilka lat, jak to się zdarza w fazie minimum aktywności, ale to może być nawet kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Takim najsłynniejszym przykładem, kiedy już prowadzono obserwacje powierzchni Słońca, jest tak zwane minimum Maundera, gdzie od mniej więcej połowy XVII wieku do lat 20. XVIII wieku wystąpienia plam na powierzchni Słońca miały charakter epizodyczny i były bardzo nieregularne. Heliofizycy podejrzewają, że Słońce zmienia poziom aktywności także co kilkaset, a być może nawet co kilka tysięcy lat. Skąd biorą się jednak te słoneczne cykle? Jak tłumaczy profesor Paweł Rudawy, jest to związane ze zmianami pola magnetycznego Słońca. Ich źródłem jest tak zwane dynamo magnetohydrodynamiczne. Wyobraźmy sobie, że Słońce jest gigantyczną kulą rotującą wokół swojej osi. Jeżeli teraz zaczęlibyśmy mierzyć prędkość obiegu poszczególnych warstw plazmy wokół osi, okazałoby się, że każda z warstw, zależy
od głębokości, od szerokości heliograficznej obiega oś Słońca z inną prędkością. Takie zjawisko nazywamy rotacją różnicową Słońca. Dla porównania obiekt sztywny, na przykład piłka, rotuje bez rotacji różnicowej, bo wszystkie punkty na powierzchni tej piłki obiegają jej oś z tą samą prędkością. Paradoksalnym zjawiskiem, które występuje w obiektach plazmowych, jest zjawisko wmrożenia pola magnetycznego w plazmę. Kiedy wmrozimy linkę w kubełku z wodą, ciągnąc za tą linę, możemy pociągnąć również bryłę lodu. W plazmie, jeżeli przesuwamy pole magnetyczne o dużej energii, wymusza ono ruch cząstek tej plazmy za tym polem. Odwrotnie, jeżeli plazma jest gęsta, może pociągnąć za sobą pole magnetyczne, a więc w ośrodku, który ma 1 000 000 kelwinów, mówimy dalej o zjawisku mrożenia. Jeżeli teraz każda z warstw plazmy w Słońcu rotuje ze swoją prędkością, powoduje to, że ciągnąc znajdujące się w niej linie pola magnetycznego, wymusza ich przebudowę zarówno pod względem kształtu, jak i rozciąganie. Pole magnetyczne możemy sobie wyobrazić jako gigantyczne liny gumowe, a więc rozciągając taką linę, przekazujemy im energię. Kosztem energii kinetycznej ruchów plazmy zwiększamy energię pola magnetycznego. A więc dzięki temu słabe pole magnetyczne, które było na początku cyklu aktywności magnetycznej, korzystając z energii ruchów kinetycznych plazmy, zyskuje na energii, zyskuje jego ciśnienie, oto pola zaczynają wypływać ku powierzchni i generują całe spektrum zjawisk, to znaczy plamy, protuberancje, rozbłyski. Następnie w wyniku różnych procesów te pola ulegają zniszczeniu. Część energii po prostu jest stracona na straty oporowe, czyli na ciepło, bezpowrotne straty. Część tego pola przez tak zwaną cyrkulację południkową przenoszona jest w okolice biegunowe, odbudowywuje tam początkowe pole magnetyczne i cykl aktywności generatora się powtarza. Linie magnetyczne zostają znowu naciągnięte, znowu wzmocnione, wypływają, pojawiają się kolejne pokolenie plam i tak da capa et fine od milionów lat. To jest ten główny mechanizm, który generuje cały cykl zmian aktywności magnetycznej Słońca, zmian stanu pogody kosmicznej, ale również wpływa na stan ziemskiej magnetosfery czy jonosfery. Choć znamy mechanizm, który napędza zmiany słonecznej aktywności, naukowcy nadal nie rozumieją wszystkich konsekwencji, jakie niosą one dla warunków na Ziemi. To dlatego zjawiskom na Słońcu ma się przyjrzeć Solar Orbiter, nowa sonda Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wystrzelona 10 lutego 2020 roku będzie obserwować naszą gwiazdę z bardzo bliskiej odległości. W budowie sondy Solar Orbiter brali udział także naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Jeśli chodzi o obserwatoria słoneczne, my tak naprawdę mamy jakby dwie możliwości odkrywania tajemnic Słońca. Pierwsza to jest budowanie ogromnych teleskopów na powierzchni Ziemi, a druga to jest zebranie kilku niewielkich instrumentów, umieszczeniu na jakiejś platformie sondy międzyplanetarnej i wysłanie ich w pobliże Słońca. Przykładem tego rodzaju misji jest Solar Orbiter, który na swoim pokładzie niesie 10 instrumentów naukowych, z tego 6 to są teleskopy, czyli instrumenty, które będą spoglądały, czy patrzyły, czy umożliwiały nam spojrzeć na Słońce z niewielkiej odległości. Solar Orbiter będzie krążył wokół Słońca po orbicie, której peryhelium, czyli najmniejsza odległość od Słońca, będzie wynosiła mniej niż 0,3 jednostki astronomicznej, czyli w momencie największego zbliżenia do Słońca Solar Orbiter będzie bliżej niż Merkury. Powoduje to, że stosunkowo nieduże instrumenty, które są na jego pokładzie umieszczone, będą dawały nam obrazy o bardzo dużej szczegółowości, ponieważ rozdzielczość przestrzenna będzie około 3 razy lepsza niż z orbity Ziemi. Głównym celem misji Solar Orbiter jest zbadanie, jak Słońce tworzy i kontroluje heliosferę. Czyli to środowisko, w którym zanurzone są wszystkie planety Układu Słonecznego, także heliosfera rozciąga się poza orbitą Neptuna, ale to jest taki bąbel, powiedzmy, który tworzy Słońce i Słońce decyduje o jego własnościach, prawda? Na przykład o gęstości, która może się zmieniać zarówno w takich krótkich skalach czasowych, jak i w długich, wieloletnich. 10 instrumentów ma tak naprawdę
obserwować zarówno źródła wysokoenergetycznych cząstek, źródła zjawisk dynamicznych, które zachodzą gdzieś blisko tej umownej powierzchni Słońca, czyli fotosfery, a następnie śledzić i rejestrować efekty, które rozgrywają się w przestrzeni międzyplanetarnej. Okazji do badań takich zjawisk może dostarczyć kolejny, 25. cykl słonecznej aktywności. Dr Tomasz Mrozek był jednym z badaczy, którzy obserwowali pojawienie się pierwszych plam zwiastujących jego początek. Pierwsze oznaki nowego cyklu 25 aktywności słonecznej pojawiły się, powiedzmy, w pierwszej połowie 2018 roku. Te dowody czy te przejawy są takie bardzo efemeryczne. Obszary, które my identyfikujemy jako obszary kolejnego cyklu, pojawiają się dosłownie na kilkanaście godzin, ale niewątpliwie, jeśli pojawiają się na dużych szerokościach heliograficznych i mają biegunowość charakterystyczną dla kolejnego cyklu, no, jesteśmy w stanie sprawdzić czy stwierdzić, że rzeczywiście to już są obszary przynależne do nowego cyklu aktywności. Od tego czasu, czyli mniej więcej od pierwszej połowy 2018 roku, na fotosferze Słońca zaobserwowano już około 50 takich obszarów. No, znaczy, my możemy jednoznacznie stwierdzić, że ten cykl rozpędza się, dlatego że gdybyśmy już teraz te takie słabe obszary pogrupowali sobie w jakieś takie bloki, powiedzmy kilkumiesięczne, no to ich przybywa. Solar Orbiter nie jest jedynym urządzeniem wysłanym z misją badania Słońca. W kierunku naszej gwiazdy zmierza także Parker Solar Probe, amerykańska sonda, która ma wykonać pomiary wewnątrz korony słonecznej. Zarówno te kosmiczne pojazdy, jak i wielkie teleskopy słoneczne budowane na powierzchni Ziemi mają udzielić odpowiedzi na pytanie, jak to, co widzimy na powierzchni Słońca, wpływa na jego kosmiczne otoczenie, a w konsekwencji także na naszą planetę. To zdumiewające, że widzimy Słońce na niebie każdego dnia, a nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele niezwykłych zjawisk rozgrywa się na jego tarczy. Na koniec jestem jednak winny jeszcze jedno ostrzeżenie, aby nigdy nie próbować obserwacji Słońca bez specjalnych zabezpieczeń i filtrów. I z tą przestrogą kończymy ten odcinek Astronarium. Jak zwykle dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.